No, prawie. Ojej, to ja widzę. Majemizmu nie lubię. I on taki milaśny. Kruszcu ruchy sedusia biednie piknie. Nie płacz. Jak nie ten, to inny. Zacznij tu lulu. I wy moi kamraci. Jako Bart wśród demonów, opowiem wam pierwszą historię, którą moi przodkowie głosili. Oto przypowieść o pradawnych wilkach. Na początku był chaos. Z chaosu narodziła się pustka, a w niej gwiazdy i planety. Między nimi zrodzili się bogowie. Najpierw stworzyli niebo i ziemię. Potem oceany, góry i lasy. Aby ziemia nie była pusta, bogowie stworzyli życie. Zwierzęta morskie i lądowe. Na końcu pojawili się Mallachowie, pomocnicy bogów. Zwierzęta posiadły ziemię, zaś Mallachy zasiadły przy bogach. Doglądały one świat poprzez Szeol, krainę niebieską jak niebo i piaszczystą jak ziemia. Wszystkie zwierzęta żyły zgodnie z wolą bogów. Niektóre były wielkie, inne piękne, a jeszcze inne sprytne. Najsprytniejsze były wilki. Jak wiele zwierząt, miały po 4 nogi, parę uszu, futro oraz ogon. Żyły w lesie w dostatku i spokoju. Pewnego dnia jeden z wilków dostrzegł, że mając wielki spryt, rasa wilcza mogłaby zapanować nad innymi zwierzętami. Wył więc do księżyca, mając nadzieję, że bogowie go usłyszą. Ale do bogów było za daleko. Wilka usłyszał natomiast jeden z Mallachów. Zstąpił on z niebios, by wysłuchać swego mniejszego brata. Jam jest Mallach, który strzeże tajemnic ziemskich i boskich, rzekł anioł. Aniele, rzekł wilk, wiele zwierząt żyje z dnia na dzień. Nie budują domów, czasem głodują, bo nie umieją współpracować. Potrzeba im silnych przywódców, którzy mogliby wskazać im drogę. Dlaczego bogowie dali nam mądrość, skoro nie możemy z niej korzystać? Mallach zadumał się. Prawdę rzeczesz, bracie, rzekł. Dam twej rasie cząstkę siebie, abyście mogli stąpać na 2 nogach i kształtować swe przeznaczenie. I od tej pory wiele wilków nie było już zwierzętami. Były jednak takie, które nie chciały być lepsze od zwierząt. Czy powstrzymamy swoją żądzę władzy? Pytały. Tylko zaszkodzimy naszym braciom. Odejdźcie więc, bo nie jesteśmy już tacy sami, rzekł sprytny wilk i przepędził wilki zwierzęta do lasu. Sam wraz ze swym ludem zasiedlił nowe tereny, stworzył cywilizację. Przyłączyły się do nich i inne zwierzęta, które były podobnego sprytu. Lisy, hieny i psy. Rasa dwunożnych wilków rozrastała się szybko, bo rozum nauczył ich budować miasta, hodować żywność i tworzyć przedmioty. Wynalazły swój własny język i zapomniały mowę zwierzęcą. Karczowali lasy, zabijali coraz więcej zwierząt. Wybuchały pierwsze wojny. Wilki nauczyły się mordować, kraść, plądrować i nienawidzić. Mallach, który dał im cząstkę siebie, nie przypuszczał, ile zła to wyrządzi. Odnalazł na ziemi ostatnie wilki, które były jeszcze zwierzętami. Błagały go o pomoc. Od siebie nie mogę wam dać nic doskonalszego, rzekł. Ale mogę dać wam magię bogów, aby powstrzymać wilczy naród. Abyście jednak powstrzymali zło i chciwość, która także w was drzemie, dam wam kodeks, którego przestrzegać będziecie musieli. To mówiąc, Mallach wkradł się do nieba i wykradł bogom cząstkę ich samych. Od tej pory ostatnie wilcze zwierzęta stały się demonami. 5 pierwszych klanów z Komandr posiadły mądrość i mocy bogów, które mogłyby zniszczyć wilcze plemię. Pieczę nad kodeksem powierzył Mallach białej wilczycy, nazywanej Giovanni. Przegoniły one wilki z lasów, aby chronić ziemię. Nie mogły jednak zdradzić wilkom, kim są. Nie mogły sięgnąć po władzę czy kłamstwo. Tak równowaga została zachowana, aż po dziś dzień. Mallach tajemnic naraził się na gniew bogów. Za karę zrzucony został do Szeolu i tam pozostanie, póki swej winy, podzielenia wilczej rasy, nie odkupi. Dzień ten zwać się będzie Ragnarok. I koniec świata nastanie, gdy wilki i demony spojrzą sobie w oczy. Niesamowita opowieść, Fargot. No, przynajmniej wiem teraz, co to jest Mallach i kodeks demonów. Ciekawe, czy Serek też jest taki potężny. Daj spokój, przecież to tylko legenda. Nie bierz tego tak poważnie, są różne rodzaje Mallachów. Takie tam duchy, rozumiesz? Zresztą Serek o niebie nic ci nie powie, bo nie może. Co nie, Serek? Serek? Znów gdzieś pokopytkował. Fargot,
Pominąłeś wątki, czemu skomandry się poróżnili. Albo jak powstały inne demony. Ale jesteście dociekliwi. Skamandryckie historie pełne są przypowieści, a to tylko jedna z nich, ta najważniejsza. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Tak, zawsze genialny, idealny, muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki bzdur i już to nie. Dobry wieczór, Serakielu. Ojej, Fargot opowiedział historię? Tak, wiem, że ci przykro. Po co mi dynie? A, zobaczysz, to niespodzianka. Nie martw się, Serakielu. Kiedyś znajdziemy sposób, byś wrócił do domu. Gwiazdy nigdy się nie mylą.